Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat aparatu Kodak. Jest to dla mnie, prawdę mówiąc, najciekawszy aparat z mojej kolekcji, który dotychczas jest, z racji na to, że jest to aparat najstarszy. No dobra, może nie najciekawszy, ale który jest moją dumą, bo jest aparat z 1939 roku. Nie jestem pewien, czy on był produkowany tylko w tym roku, ale jest to tak dość możliwe. Bo tutaj mówię, to zaczęta produkcja była w 1939. Najstarszy, jest starszy od prezentowanego w innym materiale aparatu Zeiss, który znajduje się teraz obok. I jest to dla mnie też aparat ciekawy z racji na to, że ten aparat jest na nietypowy film, na nietypową kliszę. Z racji na to, że tutaj pasuje klisza 126 zdaje się, która była produkowana przez Kodaka, stworzona przez Kodaka jako format z tego co kojarzę i ona nie jest już dostępna, nad czym ubolewam. Dobrze. Przechodząc do części, tak jak zawsze, takiej bardziej instrukcyjnej, z racji na to, że teraz chcę się trochę bardziej zwięźlić, ale przy okazji o aparacie porozmawiamy sobie na temat tego, co najpierw widzimy na froncie. Poza obudową, nóżką, wajchą, którą możecie zobaczyć tutaj od spodu, tutaj pod obiektywem, która służy do składania aparatu, co zaraz pokażę. Mamy co? Tutaj dźwignię do przymykania przysłony. Jest to przysłona od 11 do 22, jak widzimy. Nie ma tutaj dużego wyboru w ustawieniach. Na górze mamy znowuż migawkę albo czas. Nie udało mi się ustalić, jaki to jest dokładnie czas. Czas M albo czas B. M to jest już po prostu ustawiony wcześniej czas, a czas B jest to tak długo, jak wciśniemy. Co ciekawe, nie ma tutaj jakiegoś zewnętrznego naciągu. Znaczy nie ciekawe w sumie, bo w większości takich aparatów tak jest, tylko tyle, że tutaj na obudowie nie mamy żadnego. Na obudowie nie ma absolutnie żadnego przycisku. Przycisk znajduje się z przodu aparatu, jak możemy zobaczyć, za którym znajduje się miejsce, w którym tutaj zaraz za przyciskiem znajduje się otwór, do którego możemy wkręcić wężyk spustowy, co jest przydatne. Tylko ciekawą rzeczą jest to, że ten aparat nie ma gniazda. Chociaż nie jestem pewien jednak tego, czy nie ma całkowicie gniazda. Prawdopodobnie dałoby się wkręcić, ale nie ma na obecnie gwint, który jest takim standardem. Czyli nie pamiętam, jak to był dokładnie gwint, ale ogólnie taki malutki. A propos statywów też sobie powiemy, ale to w tym temacie bardziej poradnikowym do ogólnej fotografii. Dobrze, tak więc migawka czas M, przysłona tutaj. Po środku pierścień od ustawiania ostrości, który jak widzimy znajduje się tutaj, ma swoje ograniczenia. To jest tak, odległość, tak jak widzimy, od 1,5 metra. Dobrze. Tutaj jest, wrócimy to z głowy, nazwa przyrządu. Kurde, nie przypomnę sobie. Dobrze. Tak więc to jest jedno. Drugie, co możemy zrobić, aby złożyć ten aparat, aby był bardziej kompaktowy? Wciskamy w tym miejscu tą blaszkę i po prostu składamy. Gdy dojdziemy do tego momentu, dźwignia w dół, a jeżeli chcemy rozłożyć, dźwignia do góry i po prostu pociągnąć. Ogólnie jest to też aparat z najdłuższym miechem, jaki mam i to jest dla mnie też
nie wiem, dla mnie po prostu ten aparat wygląda cudnie, mimo tego, że tak jak widzicie, on nie jest w stanie idealnym. Tutaj na boku odstaje kawałek już skóry, co jest inna jeszcze właśnie rzecz w nim. On jest metalowy ogólnie. Tutaj klapki wszystkie są metalowe. Miech jest skórzany, ale nie ma w nim grama plastiku. Z racji na to, z jakich lat jest. I tutaj mamy jeszcze rączkę, za którą możemy podnieść. Dobrze. Wracając. Dokładniej jest to Kodak Junior Zero. Jak widzimy, jest otwór, żeby sprawdzić, jaką mamy błonę założoną. Na górze aparatu znajduje się taki mały kawałek metalu, który pociągamy, aby móc otworzyć, odblokować plecki. Nie, tak jak mówiłem, że się mogłem pomylić, format filmu to jest 620. Prawdopodobnie to poprawię, dodając jakiś możliwe, że napis albo coś takiego. Ale dobrze. I co ciekawe, sam w sobie materiał nie różni się praktycznie niczym od formatu 120, poza rolkami, które nie są wymienne, ponieważ są troszkę minimalnie węższe. Przez co nie da się tutaj włożyć rolki typu 120. Niestety. Ale dobrze. Rolki same tutaj są wykonane z metalu również. Mamy rolki prowadzące. Jak widzimy, tutaj niestety wiek pokazuje swoje z racji na to, że po prostu już farba schodzi. Zaczyna się pojawiać, na przykład tutaj po bokach rdza. Jest to moim zdaniem aparat ciekawy. Z racji na w dużej mierze format filmu, również z względu na to, że jest to stary aparat, który mi się podoba. Powiem tak. Warto go kupić, szczególnie na to, że nie jest jakiś drogi. Patrząc na to, że to jest naprawdę stary aparat miechowy, to on kosztuje grosze. W sumie wiele aparatów kosztuje grosze, ale a propos tego, jak kupować i gdzie kupować, będę wspominał jeszcze w następnych materiałach. Dobrze. Widzę, że już 7 minut się rozgadałem, miałem mówić krócej. W każdym razie dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia w następnym materiale. Nie wiem, czy to będzie jeszcze short, czy normalny materiał.